Dobry wieczór, witam was wszystkich bardzo gorąco. Wczoraj, 22 stycznia, buchnęła prawdziwie ognista informacja. Mianowicie Manchester United prowadzi wewnętrzne rozmowy na temat, uwaga, uwaga, sprowadzenia z powrotem do siebie Masona Greenwooda. Powiem wam, że w momencie przeczytania pierwszych informacji niesamowicie się ucieszyłem, ponieważ naprawdę swego czasu uwielbiałem tego piłkarza. Ma on według mnie niesamowity potencjał, niesamowity talent i udowadnia to teraz w Olympique Marsylia. Ale dlaczego w ogóle Mason Greenwood odszedł z Manchester United? O tym musimy sobie przypomnieć, żeby potem przejść dalej. Dwudziestego 22 stycznia, czyli dokładnie 4 lata temu, Mason Greenwood rozegrał swój ostatni mecz w koszulce Czerwonych Diabłów. Dlaczego tak się wydarzyło? Ponieważ właśnie w tym okresie jego partnerka wrzuciła do sieci niesamowicie obciążające dowody jakoby na to, że Mason Greenwood stosował wobec niej przemoc fizyczną oraz emocjonalną. W tamtym momencie klub automatycznie się od niego odciął. Mason Greenwood nie mógł już uczestniczyć w treningach, tym bardziej nie mógł rozgrywać spotkań, a wszystkie umowy sponsorskie zostały zerwane. Greenwoodowi postawiono naprawdę ciężkie zarzuty, m.in. usiłowanie gwałtu, przemoc fizyczna oraz kontrolujące i przemocowe zachowanie. Sprawa trafiła do sądu i ciągnęła się przez wiele miesięcy, przez które Mason Greenwood nie mógł grać w piłkę nożną. W tamtym okresie była prawdziwa burza, dzieląca kibiców na dwa obozy. Pierwszy mówiący o tym, że gość jest już totalnie skreślony, przegrany, że najlepiej gdyby po prostu trafił do pierdla na kilkanaście, kilkadziesiąt lat, ponieważ to nie przystoi bić kobiety. Jak tak można? W ogóle zniszczył swój honor, zniszczył wizerunek klubu, tak pięknego klubu, jakim jest Manchester United. Weźcie go do wora i do jeziora. Za to drugi obóz oddzielił sprawy sportowe od tych prywatnych. Wiadomo, w tamtym okresie Mason Greenwood był dla klubu niesamowicie istotną postacią, strzelał naprawdę ważne gole i był tak naprawdę po prostu lubiany, więc każdy z tego obozu chciał go zatrzymać w klubie, ponieważ dawał naprawdę dużo, był wartością dodatnią i wiele osób, też także ja, nie wyobrażało sobie bez niego tej drużyny. I jeżeli się interesowaliście tą sprawą, będąc kibicami Manchester United, to zapewne czytaliście komentarze różnego rodzaju. Jedni byli za przywróceniem, inni byli totalnie za wyrzuceniem go za burtę. Dajcie od razu znać, w którym obozie wy się znajdowaliście. Protesty kibiców mówiące o tym, żeby zostawić go w klubie, ponieważ sprawa nadal nie jest rozwiązana, nic nie dały, ponieważ klub wyraził jasne stanowisko, że do momentu wyjaśnienia sytuacji Mason Greenwood nie będzie członkiem drużyny piłkarskiej. Całe to zamieszanie trwało do lutego 2023 roku, w którym to Crown Prosecution Service ogłosił wycofanie wszelkich zarzutów z powodu braku realnych szans na skazanie, ponieważ główni świadkowie się wycofali. I co warto zaznaczyć, że to nie był wyrok uniewinniający, tylko formalne umorzenie sprawy. I od tamtego momentu klub prowadził własne wewnętrzne śledztwo, analizę, co z tym gagatkiem zrobić. Rozpoczęły się analizy prawne, konsultacje z prawnikami, konsultacje z PR-owcami, konsultacje marketingowe, sponsorskie. Naprawdę od strony prawnej, technicznej było tego multum, nie ma co o tym zanudzać. Rozumiecie pewnie, jak to wyglądało, ponieważ klub zmagał się z naprawdę straszną sprawą, jaką Mason Greenwood się dopuścił. Nawet jeżeli pod względem sportowym oczywiście on się przydawał klubowi, to tak pod kątem wizerunkowym totalnie rzucał cień na wielki klub. I nawet w momencie, w którym były takie dywagacje nad przywróceniem Masona do składu, to właśnie spotkało się to ze sprzeciwem znacznie większej części osób, kibiców. I były również protesty, które mówiły o tym, że hola, okej, może i sprawa umorzona, ale dopuścił się tego, to jest skaza na naszym honorze i proszę klub o to, by po prostu Greenwood tutaj nie wracał, on tu nie może zostać. I jak wszyscy wiemy, nie został. W sierpniu 2024 roku klub, jak i zawodnik doszli do porozumienia i oficjalnie ogłosili, że najlepszym rozwiązaniem tej sprawy dla klubu, jak i dla samego zawodnika będzie to, żeby Mason Greenwood kontynuował swoją karierę sportową już poza klubem. I wtedy po zawodnika zgłosiła się francuska Olympique Marsylia, która
tak naprawdę trafiła strzał w dziesiątkę. Ponieważ w lipcu 2024 roku Greenwood przeniósł się do Francji i udowodnił, że nie zapomniał jak się gra w piłkę. Cały czas miał dryg i udowodnił, że nawet jeżeli przez cały ten okres związany z tą sprawą nie mógł brać udziału czynnie w zawodowym futbolu, to jednak nie sprawiło to tego, że zapomniał jak się w piłkę kopie. Co też jest warte zaznaczenia, to w międzyczasie, wiecie, od momentu od początku tej akcji do momentu wykluczenia Greenwooda już oficjalnie ze składu United, Harriet Robson się z nim pogodziła. Urodziła mu dziecko, szczęśliwa rodzinka, nagle wszystko jest ok, zresztą wycofała zarzuty, więc tak naprawdę to jest bardzo szokujące i abstrakcyjne. Myślę, że mało kto w ogóle się tego spodziewał, no bo wiecie, mega kryzys, nie wiadomo co się między nimi działo, że on w ogóle się dopuścił tych rękoczynów, czy to w ogóle było sfingowane, czy nie, no pewnie się o tym nie dowiemy. Raczej wątpię, no kurczę, no jednak było to widać, chociaż wiecie, make-up i te sprawy, nie wiem. Bardzo, bardzo dziwnie to wyglądało, ponieważ no, ona zrobiła z tego taką dramę, jakby chciała go wsadzić naprawdę do więzienia do końca swojego życia, zniszczyć mu karierę i w ogóle najlepiej to pewnie... No. A finalnie wyszło tak, że się pogodzili, urodziła mu dziecko, obecnie mają już w ogóle drugie dziecko, mają 2 córeczki, są szczęśliwym małżeństwem i w ogóle happy end, super, 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 także obecnie tak to u niego wygląda, więc od momentu w ogóle do przejścia do Marsylii cała ta sprawa ucichła, nie pojawiły się nowe zarzuty, wszystko jest ok, on odbudował swoją formę sportową, piłkarską, poprawił się w niektórych aspektach, przede wszystkim w grze bez piłki, przede wszystkim również w wychodzeniu na pozycję, więc naprawdę to był bardzo dobry ruch i dla klubu, ponieważ odciążył tę sprawę tym, że po prostu wypuścił Greenwooda dalej, a dla Greenwooda był to dobry ruch z tego powodu, że cały czas może grać na najwyższym poziomie i cały czas kształtować swoje umiejętności. Więc skupmy się teraz na aspektach sportowych Masona Greenwooda. Dla Manchesteru United Greenwood rozegrał 129 spotkań we wszystkich rozgrywkach, w których zanotował 35 bramek. Jego takim prime'em był sezon 2019-2020, w którym to strzelił 17 goli. Patrząc na to, w jakim wieku wtedy był oraz z jakimi zawodnikami grał, to naprawdę powiem wam szczerze, że jest to niesamowity wynik, który rokował na naprawdę fantastyczną, świetlaną przyszłość. Ja powiem wam szczerze, że wierzyłem, że będzie to taka nowa ikona, taka nowa perełka z Akademii Manchesteru United, że może zostać legendą, że może naprawdę dać masę pociechy. Ja od kiedy kibicuję Czerwonym Diabłom nie spotkałem się jeszcze z takim talentem, który wyszedł właśnie z Akademii United, dlatego strasznie ubolewałem nad tym, co w ogóle on zrobił, co się odwaliło i że tak się potoczyła jego kariera, a nie inaczej, więc teraz jest cień nadziei, że może się to zmienić. Mason Greenwood, piłkarz obunożny, co jest totalnie niespotykane praktycznie w tych czasach, może grać na prawym skrzydle, na lewym skrzydle, na fałszywym napastniku, na środkowym napastniku, jest totalnie uniwersalny, ma niesamowicie mocny młotek w nodze, tym bardziej w lewej, czyli teoretycznie jego słabszej, ale on ją paradoksalnie preferuje, więc to jest naprawdę świr. Ale nie potrzebuje wielu kontaktów z piłką, by oddać skuteczny, celny strzał. Często takimi szczurami po ziemi, takimi strasznie nieprzyjemnymi uderzeniami właśnie pokonywał bramkarza, albo taką bombą atomową wręcz również, co no naprawdę było to totalnie widowiskowe i nie dość, że efektowne, to jeszcze efektywne, więc pod względem stricte sportowym Greenwood jest naprawdę kotem i co warto zaznaczyć, nadal jest bardzo młody, więc jego kariera tak naprawdę jest cały czas przed nim, taki prime cały czas ma przed sobą. Przenosząc się do Marsylii, w jego pierwszym sezonie 2024-2025 strzelił 22 bramki. Okej, trochę słabsza liga niż Premier League, ale po takim okresie, po tych całych przejściach to jest i tak naprawdę bardzo dobry rezultat. Więc udowodnił również, że nie zapomniał jak się kopie, więc to już dało też do myślenia wielu osobom. Dużo osób zaczęło się zastanawiać z większych klubów nad jego osobą, ale okej, przechodzimy do obecnego sezonu, w którym w styczniu już ma 20 bramek. Sezon się nie skończył. Oczywiście on w zimowym okienku raczej nigdzie nie przejdzie, więc zobaczcie, jak bardzo jeszcze może poprawić tę statystykę.
I teraz naprawdę chyba zgodzicie się ze mną, że nie ma co tutaj ukrywać, że każdy topowy klub będzie się o niego bił tego lata, więc Manchester United dlatego zaczął rozmowy wewnętrzne, żeby zobaczyć, zorientować się, czy w ogóle da radę sprawić taką rzecz, żeby Greenwood wrócił, ale tym samym nie rzuciło to negatywnego cienia na klub. Żeby pod względem marketingowym, sponsorskim, PR-owym to wszystko rozegrać na tyle dobrze, żeby nie było sprzeciwu ani właśnie sponsorów, ani kibiców. I nie jest to też potwierdzone przez żaden tier 1, nikt tego również nie zdementował, ani The Athletic, ani BBC Sport, ani The Telegraph, ani Sky Sport, żadne z tych źródeł właśnie nie potwierdziło tych rozmów. Te rozmowy bardziej potwierdził tier 2, czyli Football 365 albo Goal.com. Football 365 często opiera się na insiderach z północnej Anglii, więc to jest też, powiem wam, bardzo możliwe, że te rozmowy mają miejsce, ale nie jest to jednoznacznie potwierdzone. Klub tego nie zdementował, więc możliwe, że coś działają. I teraz skupmy się na tym, co powrót Masona Greenwooda może dać Manchesterowi United. Pod względem sportowym na pewno będzie to jakość dodatnia, na pewno dobrze wkomponuje się w zespół póki co Michaela Carricka, zobaczymy później. Nie ma tutaj co za dużo gadać, to jest świetny zawodnik, więc tutaj nie pozostawia żadnych wątpliwości, że da bardzo dużo od strony sportowej. Tylko z drugiej strony właśnie co od strony moralnej, marketingowej, sponsorskiej, PR-owej. Wiecie, może to być tak na takiej zasadzie, że on wyrazi skruchę, będzie zrobiony jakiś film reportażowy, bądź jakiś taki, wiecie, naprawdę intymny wywiad, coś jak Ronaldo Pierce'a Morgana, wiecie o co chodzi. Albo z drugiej strony Harriet Robson, jego partnerka, powie, że to była przeszłość, ona mu wybaczyła, obie strony popełniły błąd, wszystko jest już naprawione, wszystko jest na dobrej drodze i skoro ja mu wybaczyłam, to nie miejcie już do niego pretensji, wy mu też wybaczcie, ponieważ jesteśmy szczęśliwi, kochamy się, wszystko jest okej, super, mamy rodzinkę, mamy psa, mamy dom, jedyne czego nam brakuje to powrotu do Manchesteru, powrotu do United, ponieważ mamy tu niedokończone sprawy, głównie przeze mnie. Wiem, że w tamtym okresie zniszczyłam Masonowi karierę, ale teraz chcę to naprawić, dlatego błagam was, wybaczcie mu, wszystko będzie w porządku, jeżeli tu wrócimy. Mam nadzieję, że to zrozumiecie i nie miejcie już nam tego za złe. Wiemy, że przez tę sytuację parę lat nas tutaj nie było, ale chcemy tu wrócić, ponieważ kochamy to miasto, kochamy ten klub, chcemy dla niego jak najlepiej. Diabeł cały czas w nas tkwi, płynie w nas płomienna krew i proszę was, chcemy tutaj wrócić. Chcę jako jego kobieta dla niego jak najlepiej, a wiem, że on za Manchesterem tęskni, więc pozwólcie. Jeżeli tak by to mniej więcej wyglądało, to myślę, że od strony PR-owej, marketingowej, sponsorskiej dałoby radę to jakoś ugryźć, przymknąć oko i wtedy powrót Masona Greenwooda do klubu byłby już dużo bardziej realny. Dajcie znać, co wy myślicie na temat mojej analizy tego od tej strony właśnie PR-owej. Czy byłoby to według was możliwe? Czy w ogóle wy byście chcieli jego powrotu, jeśli właśnie tak by to było załatwione przez nich? Dajcie znać, co wy uważacie w ogóle o tej akcji z Greenwoodem, właśnie do którego obozu wy należyliście. Czy totalnie już go skreśliliście, czy jednak chcielibyście, żeby wrócił syn marnotrawny? Jak zapatrujecie się na w ogóle wdrążenie go do składu, bo to jest też ciekawe, jak szatnia by na niego zareagowała. Wiecie, jest już tylko kilku zawodników w obecnym składzie, z którymi on wtedy grał. Bruno Fernandes, Maguire, oczywiście Dalot, jak żeby inaczej. Kto by tam jeszcze był? Może jacyś chłopacy z Akademii, może z Sheją Lacey się przeciął, czy innymi. Z Mainu oczywiście. Show. I chyba to tyle. Więc i możliwe, że Bruno też zahaczył. Więc tak, więc na pewno ma trochę starych kumpli. Jestem ciekaw, jakie mają w ogóle relacje, czy w ogóle jakkolwiek je utrzymują. Jestem ciekawy, jak w ogóle wkomponowałby go Carrick na ten moment. Ale według mnie grałby na środkowym napastniku, albo czasami na skrzydle, albo nawet mógłby zagrać na takim fałszywym napastniku, więc może jakieś SPO, czasami
odpukać. Jeżeli Bruno odejdzie, no to myślę, że mógłby zagrać na jego pozycji również. Ale to już bardziej temat przyszłościowy. Mam nadzieję, że Bruno nie odejdzie po sezonie. Zobaczymy. Wychodzi niestety na to, że Casemiro odejdzie. Już ta informacja również wczoraj padła, więc jedna dobra informacja, druga zła. Wiadomo, na świecie musi być równowaga. 6-7. No szkoda, kurczę. Szkoda Casemiro bardzo, ale United też planuje naprawdę wielką remontadę w transfery letnie. Zobaczymy, co z tego przyjdzie, ale dobra, sorry, nie o tym mowa, więc nie będę tutaj gadał nie na temat. Przepraszam was bardzo. Wróćmy do sprawy Masona Greenwooda. Więc jest taki dylemat, wiecie, serce podpowiada, weźmy go z powrotem, a rozum tak, kurczę, no może to wyjść na dobre, może to wyjść na złe, więc może lepiej nie pakować się w coś niepewnego. Naprawdę dużo czynników musi dobrze zagrać, dużo spraw musi być dobrze rozegranych, żeby naprawdę finalnie to zlepić w całość i żeby jego powrót miał sens pod każdym względem, ponieważ no United to jest na tyle wielki klub, że on nie może sobie pozwolić na to, by samemu sobie po prostu zrobić krzywdę, sprowadzając gościa, który ma łatkę damskiego boksera. Tę łatkę może mu jedynie odpiąć jego własna partnerka, z którą nadal jest i z tego co wiadomo, są w szczęśliwym związku. Więc jest szansa na to, że da radę to łagodnie, polubownie jakoś załatwić, ale naprawdę wiele czynników się na to składa i tutaj tęgie głowy będą nad tym musiały pracować. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na pewno jest to niesamowicie gorący temat i ja naprawdę strasznie się cieszę, ponieważ tak jak gardzę tym, co zrobił, tak jak tego nie pochwalam, tak jak po prostu nie wyobrażam sobie tego, tak jak mnie to w ogóle za przeproszeniem ponieważ on miał tak wielki talent, takie predyspozycje do tego, by zostać ikoną, gwiazdą, no to po prostu łeb nie dojechał i sobie spieprzył całkowicie w tamtym momencie życie i karierę. I denerwuje mnie to, ponieważ wiecie, przykładów jest dużo. Ravel Morrison, Pogba, Lingard, Garnacho, kurczę, no Greenwood. Oni takie predyspozycje, United naprawdę ma świetną akademię. Dlaczego oni sobie pieprzą życie? Dlaczego psychika nie dojeżdża? Dlaczego? Ja nie mogę, no zobaczcie, jak dużo po prostu mamy zmarnowanych talentów i to mnie boli, ponieważ gdyby oni byli bardziej ogarnięci, gdyby pracował z nim jakiś psycholog, ktoś, kto ich będzie ogarniał, to naprawdę moglibyśmy mieć z tych wszystkich taką pociechę, że kolejna klasa 9-2 mogłaby być złożona tak. Ale takie mamy czasy, a nie inne. No więc na to już nic nie poradzimy, tym bardziej w Anglii wiadomo, jak są ludzie, jakiej mentalności, no podobnej co Brazylijczycy, samba pati, zabawa hajla hujla, no i tak to wygląda, drodzy Państwo. No więc tak na szybko podsumowując, Manchester United ma okazję sprowadzić z powrotem Greenwooda z racji tego, że w umowie ma zapisany pierwokup, więc tak naprawdę jest pierwszy w kolejce w momencie, w którym będą go chcieli. Jest to też taka sytuacja win-win, ponieważ w momencie, w którym będą go chcieli, on do nich przyjdzie jako pierwszy. W momencie, w którym go nie będą chcieli, to mają bardzo wysoki procent od kolejnej sprzedaży, a jest gorącym kąskiem. Naprawdę jego wartość rynkowa cały czas rośnie, która i tak będzie przepłacona w momencie, w którym większy klub będzie chciał go kupić, ponieważ to będą zawody, wyścig szczurów, ponieważ no, pod względem sportowym jest fenomenalny. I teraz wiecie, on dokonał tego w Manchester United, cała ta akcja, cała ta sprawa. Ale oczyszczony z zarzutów, wszystko jest ok i klub inny go chciał, czytaj Olympique Marsylia. I jestem teraz ciekaw, czy gdyby on był wychowankiem Marsylii i dopuścił się tego w Marsylii, wszystko by było wycofane, to czy United by go chciało? No bo wiecie, dlaczego inny klub, skoro wszystko już jest umorzone, go chciał i nie miał problemu z jakimiś tam przypałami PR-owymi, to dlaczego my go nie możemy chcieć, skoro wszystko jest umorzone i parę lat już jest wszystko dobrze? Dajcie znać, co o tym myślicie, bo jest to takie trochę dziwne, nie? No, zastanawiające. Czy właśnie... I też kurczę, no, mamy też przykłady innych zawodników United, którzy nie byli święci. Nawet nie tylko United, wiecie, ale no chociażby United, Ryan Giggs, wiadomo co robił. Tu macie film, w którym opowiadam jego historię, to jakim był piłkarzem, człowiekiem, zachęcam do oglądania. Myślę, że jest na pewno interesująca nie tylko dla fanów Czerwonych Diabłów. Wayne Rooney, John Terry.
Dużo zawodników jest skrzywionych psychicznie, a jednak pozostawali w klubie, bo dawali im wartość dodatnią sportową, co jest chyba bardzo ważne. Ale w tym przypadku było inaczej. Niestety, no było to tak grube, że no klub nie miał wyjścia swego czasu, ale może to też wyglądało tak, że oni celowo go wypuścili, żeby to wszystko umilkło i żeby potem na spokojnie mógł wrócić. Wierzę, że był to tajny plan. Zobaczymy. Więc od strony sportowej na pewno Manchesterowi United Mason Greenwood się przyda. Od strony moralnej, marketingowej, sponsorskiej musi to być naprawdę dobrze rozwiązane. Ale nadzieja jest, więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dajcie znać, czy oczekujecie Greenwooda znowu w United, czy widzicie w nim miejsce w klubie, czy nie przeszkadza wam to, jaka afera wokół niego parę lat temu miała miejsce i czy go lubicie, czy go nie lubicie, co w ogóle o nim myślicie, jakie macie z nim wspomnienia, bo ja mam fantastyczne, ja jestem za tym, żeby on wrócił, mimo że nie pochwalam tego, czego się dopuścił, ale skoro jego partnerka mu wybaczyła, to ja mu wybaczam również. I jak najbardziej z otwartymi rękoma zapraszam Masona Greenwooda z powrotem do jego domu, do Manchester United. Więc na dzisiaj ode mnie to tyle i żegnam się z wami bardzo gorąco i do zobaczenia wkrótce na kolejnych materiałach.